tak jak obiecałam, pytania zadawaliście mi na DeviantArcie i dziś postaram się na większość z nich odpowiedzieć. Czy masz swój stary ulubiony rysunek? Jeśli tak, to jaki? Jeśli muszę wybrać jeden, to byłaby to Ari, którą możecie zauważyć w prawym górnym rogu. Ma za długą szyję, wiem, ale mimo tego wciąż jestem dumna z kolorowania. Link do rysunku w opisie. Co jest teraz najlepszą częścią bycia na DeviantArcie? Uwielbiam to, że mogę się tu rozwijać, mam coraz więcej cudownych obserwatorów, z którymi mam dobry kontakt. Mogę również wykonywać zlecenia i trochę zarobić na swoje hobby. Poza tym poznałam tu jedną ze wspanialszych osób, jaką jest Iga. Jacy mangowi artyści inspirują Cię? Najbardziej inspirującymi artystami według mnie są na pewno moja przyjaciółka Iga, która wciąż zadziwia mnie swoją pomysłowością. Na pewno Inioli i Candy Kiki, dziewczyny mają bardzo uroczy styl rysowania. No i Emper Pep, który ma przepiękne, tradycyjne prace. Linki do profilów podlinkuję oczywiście w opisie. Czy masz pomysł, aby stworzyć własny komiks? Kiedyś nad tym myślałam, na ten moment nie jestem zbyt pewna swoich umiejętności rysowniczych. Bardziej myślałam o ilustrowanej książce, czy może coś w tym stylu. Co najbardziej chcesz poprawić? Zdecydowanie jest to mój wielki lęk przed nieumiejętnym rysowaniem. Chodzi mi tutaj o to, że prawie codziennie mam poczucie, że muszę rysować, muszę zrobić milion szkiców, bo inaczej mam wrażenie, że zapomnę jak się rysuje. Oprócz tego chciałabym też poprawić się w rysowaniu rąk, dłoni, stóp. Co zaczęło Twoją przygodę z rysunkiem? Gdy miałam 8 lat, dorwałam u kuzyna jego zeszyt, w którym były rysunki w tym stylu, głównie z Naruto. Pokazał mi też potem kilka tutoriali na YouTubie i tak zaczęłam tworzyć właśnie w mangowym stylu. Jakie było Twoje pierwsze zamówienie? W prawym górnym rogu możecie zauważyć moje pierwsze zamówienie, jakie wykonałam za jakieś 15 punktów na DeviantArcie. Jaka jest najtrudniejsza część w rysowaniu Twoich postaci? Zdecydowanie jest to szkic. Moje postacie mają bardzo skomplikowane ubrania i sama nie potrafię ich dobrze narysować. Co jest trudniejsze, rysowanie tradycyjne czy na komputerze? Zdecydowanie łatwiej mi jest rysować na komputerze. W końcu mamy Ctrl+Z oraz możemy przesuwać, powiększać bez ograniczeń. Co lubisz rysować bardziej? Swoje postacie czy fanarty? Tak naprawdę bez różnicy, czy jest to fanart, czy moja postać. Bardziej zwracam uwagę na to, czy dana postać mi się po prostu podoba i czy jest ciekawa. Jaki jest Twój ulubiony deser? Nie mam ulubionego, lubię wszystko co słodkie. Pytanie, które często się powtarzało, czyli ulubione anime, kreskówka lub serial. Uwielbiam serię Higurashi no Naku Roni, pierwszy sezon jak dla mnie był najlepszy. Jako dziecko uwielbiałam kreskówki takie jak Scooby-Doo, Hojrak Tchórzliwy Pies, Witch Czarodziejki, Atomówki. Jeśli chodzi o seriale, to Gra o Tron, Dziwne Przypadki w Blake Halsey High oraz Mroczna Przepowiednia, którą oglądam średnio 3 razy w miesiącu. Uwielbiam horrory i tego pokroju filmy i seriale. Masz jakieś wskazówki jak rysować? Mam i być może stworzę kiedyś jakiś osobny filmik na ten temat. Jaki jest Twój ulubiony Pokémon? Chyba to będzie Pachirisu. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Polsce, na Dolnym Śląsku. Czy kiedykolwiek grałaś w Detroit Become Human? Jeśli tak, jaka jest Twoja ulubiona postać? No niestety nie grałam. Co było Twoim największym osiągnięciem? Jest tego tak dużo, że nie jestem w stanie wymienić jednej rzeczy. Na pewno będzie to osiągnięcie ponad 3000 obserwatorów na DeviantArcie, moja wystawa w bibliotece miejskiej, no i oraz to, co zdarzyło się kilka dni temu, czyli weszłam na scenę swojego ulubionego zespołu, jakim jest Video, i razem z nimi zaśpiewałam jeden z ich utworów.
Grałaś kiedyś w CSGO. Pierwszy raz, kiedy miałam styczność z CS-em, to był pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, gdzie jeden z moich tamtejszych kolegów namawiał mnie do spróbowania. I jakiś rok temu próbowałam grać w CSGO, ale kompletnie nie potrafię w to grać, nie bardzo mi się podoba, więc nie jest to gra dla mnie. Masz jakieś zwierzęta? Jeśli tak, jak mają na imię? Niestety nie mam żadnego zwierzątka. Kiedyś miałam pieska o imieniu Emi, ale niestety musiałam go oddać swojemu wujkowi na wieś ze względów zdrowotnych. Natomiast mam cudowną roślinkę, muchołówkę i nazywa się Stworek. Masz jakąś kombinację jedzenia, którą lubisz, ale innym może wydawać się to dziwne? Jeśli chodzi o jedzenie, to czy kanapki z truskawkami i mięso z malinami się w to wliczają? Kogo mainujesz w LoLu? Jak na razie nie grałam w LoLa od pół roku, jak na razie nie zamierzam wracać do tego. Kiedy jeszcze grałam, mainowałam Wayne, Morganę oraz Karmę. W jakim domu jesteś w Hogwarcie? No kurczę, oczywiście, że Gryffindor. Dziękuję za dotrwanie do końca. Robiłam do tego jakieś 3 podejścia. Na początku chciałam w ogóle nagrać filmik, na którym po prostu jestem i odpowiadam na te pytania, ale aparat nie chciał współpracować. Po jakimś czasie wymyśliłam właśnie takowy sposób odpowiadania na te pytania. I przede wszystkim jeszcze przepraszam za moje tłumaczenie napisów po angielsku. Nie jestem dobra w tym, aczkolwiek mimo wszystko staram się, aby wyszło, aby to wszystko wyszło i było dla Was zrozumiałe. Do usłyszenia, pa pa!